Siemka, ja jestem Adacho i jesteśmy z powrotem w Dragon Ball Multiverse. Oczywiście, wiadomo, jesteśmy kolejny raz w Dragon Ball Multiverse. To nie jest nic aż takiego ekscytującego, prawda? Błąd! Błąd! Jesteśmy z powrotem w głównym wątku. Zresztą Multiverse to jest jedna z najciekawszych mang, więc jeśli myślicie inaczej, macie do tego prawo, ale się totalnie z wami nie zgadzam. Jesteśmy w głównym wątku, tak jak powiedziałem. To jest kadr, którym zakończyliśmy rozdział, nie pamiętam jaki on tam miał numer, 105, 106, coś takiego. Generalnie moment, w którym Ksiksi wypowiedział życzenie i myśmy nie wiedzieli, co to jest za życzenie. Powiedział je do Porungi, bo się okazało, że zna Nameczański. Wszyscy mówili, łota się, co się dzieje? I ciemności ogarnęły naszych bohaterów. Wracając sobie do spisu treści, mieliśmy potem ten rozdział specjalny, który tyczył się nie tamtego świata, o którym mówiliśmy. No i ostatnio, ja pierdzielę, co tu się działo? To jest coś nieprawdopodobnego. Rozdział animowany, cały rozdział był animowany. Czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem. No ale to był tylko flashback. No i na samym końcu też była dość istotna sprawa. Jup i jak oni się... Up i Juna wrócili do normalnego świata. No i okazało się, że tam już nie ma tego świata. Więc myślę, że wszystko prowadzi do tego momentu, który dzisiaj będziemy obserwować. O co chodziło Ksiksiemu? Co się dalej stało? Ostatni rozdział głównego wątku opowiadał o tej walce finałowej, która była dość... Czy to jest jakaś animacja? Nie. Nie, to jest po prostu długi panel. Okej. Światło w ciemności. Asura rysunki, Veguito i Salagir, no po prostu creme de la creme Dragon Ball Multiverse. Mam nadzieję, że nie zapomnę też o jednej sprawie, bo jest jakiś tutaj ponoć wątek poboczny, może nie poboczny, tylko mini komiks, do którego jest odnośnik na jednej stronie. Widziałem w komentarzach, że mi mówiliście, żebym zwrócił na to uwagę, ale... Może znowu zapomnę, tak jak ostatnio w odcinku zapomniałem sprawdzić, czy można na YouTubie odpowiadać głosówkami. Można, ale ja tego nie mogę robić. To jest opcja, która jest dopiero w becie. Mówię o tym, że na telefonie, jak będziecie na jakimś kanale na YouTubie, to możecie zobaczyć, że na niektórych kanałach twórcy odpowiadają widzom za pomocą głosówek. I ja już coś takiego widziałem na innym kanale zagranicznym. U mnie tego nie ma, bo to jest, tak jak mówię, dopiero w wersji beta, ale za jakiś czas może będę wam odpowiadał głosówkami, także... Tym bardziej trzeba pisać. Może będzie koku... Dobra, nieważne. Poprawiam kamerkę i przechodzę do rozdziału Multiverse bez żadnych zbędnych dygresji. W moim poprzednim życiu więziła mnie przez lata specjalna technika, Mafuba. Na każdą technikę specjalną jest kontra. Zawsze znajdowałem właściwą kontrę. To jest Dynks Bu. W moim poprzednim życiu? A, nie, to Nameczanin. Ja mówię, co to jest za Dynks? To jest Nameczanin, okej. I to jest Piccolo przecież, nie? To nie jest żaden Gast, no to jest nasz Piccolo. Od razu rozpoznałem moc Ikaela. Tym razem byłem gotów. Ta moc nie zatrzymuje czasu. Zatrzymuje to, co żywe. Przedmioty nieożywione nadal podlegają prawu powszechnego ciążenia, a na roboty nie działa. 2 pierwsze razy udało mi się przez chwilę wyczuć zmianę natury cząstek, które nas otaczały. Znalazłem sposób na skontrowanie tej zmiany. Udało mi się ochronić siebie. Tak długo jak moje antenki wibrują nieprzerwanie, mam wokół siebie bąbel ochronny. Nie sądziłem, że kiedykolwiek przeczytam mangę Dragon Balla, w której na jednej stronie będzie słowo bąbel i wibrują. I antenki. Antenki, bąbel i wibrują. Przypomina mi się ten tekst, to zawsze w podstawówce mówili: spróbuj powiedzieć słowo bąbelki, ale jednocześnie brzmieć groźnie. Nie da się. Bąbel, antenki i wibrują. No okej. Wracając do fabuły, wygląda na to, że antenki Piccolo się do czegoś przydały w końcu. Nie czuję reszty. Jeśli utknęli, to nie wydają energii. Zaraz potem był wybuch, a na nas spadły ogromne przedmioty. Ananas. Do diaska. Pozostałych nie ochroniło ich ki. Czekaj. Czy tam mi się chyba ktoś wala? Do diaska! Podoba mi się to przekleństwo. Do 100 000 beczek morskiej flądry. Pozostałych nie ochroniło ich ki. Mam nadzieję, że nie ucierpieli. Gdzie oni są? Zawibruję mocniej antenkami, a wtedy bomb... Nie, no to już... W jednym zdaniu mamy te 3 słowa? Wow! Sorry, ale to jest absolutne peak fiction. Zawibruję mocniej antenkami, a wtedy bąbel ochronny powinien się powiększyć. Ktoś, kto tłumaczył ten rozdział, jak to wygląda w wersji angielskiej? No kurwa, no i wszystko się zgadza. Zawibruję mocniej antenkami, a wtedy bąbel się powinien powiększyć. Działa! Gdzie jesteśmy? Son Goten! Goten, to ty? To kuje! Son Goku! Tato, gdzie jest mama? Dołącz do pozostałych, moja droga.
Pan, Son Gohan, zbierzcie się wokół mnie, wykrzykuje Piccolo. A dlaczego mielibyśmy być wokół ciebie? A, to Vegeta. Niech ci się nie wydaje, że masz monopol na ustalanie miejsca zbiórki, kolego. Przed tobą... Okej, Vegeta, uspokój się. Jesteśmy w kryzysie, okej? Zatem całe życie zostało sparaliżowane. Musicie trzymać się blisko mnie, bo jak nie, to znowu utkniecie. O co tu chodzi? Czy to... Była mowa o Życzenie Ksi przecież wypowiedział, a IKL już dawno nie żył. Zatem całe życie zostało sparaliżowane. Musicie trzymać się blisko mnie, bo jak nie, to znowu utkniecie, mówi Piccolo. Utknęliśmy na długo? Niecałą minutę. To gdzie jest arena? Zniszczona. Tony materii, w tym te kolce, nagle na nas opadły. No farcik niezły, nie? Że nikogo nie trafiły. Tato, nie odpowiedziałeś, gdzie jest mama? Przykro mi, kochanie. Sorry. Cofam. Wielki kolec ją przebił. Nie oddychała. Ale Gohan, czy on może mieć normalne życie? Kurwa, czy Gohan może mieć normalne życie? To tylko gorzej ma Trunks chyba. Gdzie jest Bra? Gdzie jest Bra? Vegeta w takim momencie stanika szuka, kurwa. Niemożliwe, nie? O, patrzcie, odciął kolce i chyba coś widzi. Bra też jest przecięta. Bra też jest przedziurawiona. What? I Trunks razem też? Co tu się wydarzyło? Jakiś chaos totalny. Ja mówiłem, że oni mają farta, że ich nie przedziurawiło. No, nie wszyscy mieli farta. Bra chyba była ratowana przez Trunksa. Oj, 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 Vegeta. Trunks. Bra, mama. Vegeta się wścieka. Aż po prostu przypomina się ten moment z Kakumei, kiedy się denerwował na Amarona. Vegeta. Vegeta się Przeczytałem, Vegeta nie gotuje. Bro ain't cooking. Vegeta się gotuje. Nie. Wiem, to nie czas na żarty, ani na wybuchy wściekłości. Musimy ochronić ich ciała. Odnajdziemy smoczekule, które pozwolą im powrócić. To nie takie proste. Tym razem jesteśmy w bardzo wrogim środowisku. Tak daleko od domu, że nawet poza naszym wszechświatem. Już wygrałeś ze środowiskiem, Piccolo. Damy radę. Goku jak zwykle dobrej myśli. To jest ten typ postaci, że jak on jest obok, to wiadomo, że będzie wszystko daj ziobu, nie? Wszystko będzie daj ziobu. O, mamy jeszcze nawet trumienki. Takie jak... Chociaż to nie są takie same, jak mieliśmy w tamtym... w klasycznym Dragon Ballu na ciała Chaozu, Roshiego i Krillana. Ale to było w sadze Piccolo Daimao. Może Piccolo podejrzał to rozwiązanie, nie? I zrobił podobnie. Macie rację. Zatrzymam wściekłość w sobie. A kiedy to wypłynie, to zapłaci ten, kto jest odpowiedzialny. Drogo zapłaci. Vegeta jaki mądry. On tak szybko dojrzewa. No... A Vegito dalej taki... Ciekawe gdzie Vegito. Tak mi się przypomniał odnośnie postaci, które nie dojrzewają. Mam puste kapsułki. Piccolo, czy możesz stworzyć duże pojemniki? A, to Gohan go poprosił o to, okej. Gotowe. Zachowam widel przy sobie. Vegeta, chcesz wziąć pozostałe? Zachowaj je wszystkie. Nie mógłbym walczyć z pełną siłą, jeśli musiałbym je chronić. W twoim przypadku będzie na odwrót. Trochę tutaj zdisował Gohana, nie? Okularniku, ty i tak nie będziesz walczył. Zajmij się chowaniem kapsułek. No i nasi bohaterowie przechodzą przez coś, co wygląda dosłownie jak... oset. Jak oset w Kubusiu Puchatku. Pamiętacie, jak zawsze było tak, że Kłapouchy miał oset? On chyba jadł oset, nie? I gubił ogonek w tych krzakach. O nie. Przypomina też to trochę ten wymiar Janemby. Tam też było takie miejsce, w którym Goku i Vegeta w Fusion Reborn się próbowali scalić. To koniec kolców. Gdzie są uczestnicy z pozostałych światów? I widzowie? Co tu się wydarzyło do jasnej cholery? Jeszcze tutaj w ogóle jakiś news, najbliższe plany. To wiecie co? Odpalę to sobie w drugiej karcie. Jak nie zapomnę, to przeczytam. Rozrzuciło nas. Poszukajmy reszty. Widzę jednego. O, to Cell! To Cell, nie utknął? Musiał znaleźć kontrę, tak jak ja. Ma komórki na meczan. Ej, Cell! Zwiewa! Uciekł po prostu. Pogadam z nim. Nie! Goku, no nie! Goku, jesteś głupi! Przecież teraz jesteś... O nie, błysnął intelektem. Przecież się zamroził, wyszedł z tej bańki. A jakby spadł na kolec? Nie możesz wychodzić z ochronnego bąbla, chyba że będziesz miał wibrujące czułki, antenki. Wznieśmy się. Będziemy mieli widok na wszystko, proponuje Gohan. Ten las kolców jest ogromny. Uderzyło nas i rozrzuciło. Ale to mają farta, że są blisko siebie, nie? Takie ogromne miejsce, a oni się znaleźli. Uderzyło nas i rozrzuciło. Cell znalazł się daleko od nas. Pozostali uczestnicy muszą być jeszcze dalej. Ekstrapolując, możemy... Co? Ekstrapolując, to jest jakieś zajebiste polowanie? Możemy stwierdzić, że świat 16 jest dalej w tamtą stronę, a świat 19 za nami, w drugą. Chodźmy odparaliżować ultrasów, to im skradziono życzenie. Zaiste. Ale muszę powibrować mocniej moimi antenkami, żeby powiększyć bąbla. Zaiste. Dobra.
Tłumacz się chyba dobrze bawił, pracując nad tym rozdziałem. Zaiste, ale chciałbym zebrać więcej nameczan. Jeśli oberwę, wszyscy od razu zostaniecie sparaliżowani. Potrzebujemy innych takich jak ja. Mądrego to miło posłuchać, nie? Nie możesz się zwielokrotnić jak ten Shinhan? Nie, to był... Co? Nie, to był filler w anime. O, multiverse. How much I love you. Hej, Piccolo ze świata XVI zrobił to co ty. Widzę ich. Oni też przeszukują okolice. Okej, zbliżcie się do mnie wszyscy. Ale się nie pomieścicie w tym bomblu, Goku, jak ich tam tepniesz wszystkich. O, Goten go zdziela w łeb. Ej, miałem zamiar teleportować się obok ich, Piccolo, do jego bombla ochronnego. Sorki, odruch. Aha, was też zaatakowały latające przedmioty? Mówicie, że Videl, Trunks i Bra? U nas Son Goten i Pan. Nie porzucam nadziei, uratujemy ich. Mamy 2 Gohanów, 2 Piccolo, Vegetto nie ma. Oddalił się od naszej grupy chwilę wcześniej, może być niedaleko. Ale to jak on w takim razie... Aha, no nie jest chyba zbomblowany, nie? No Vegito nie ma prawa żyć, nie ma prawa się poruszać, nie ma komórek na meczan, chyba że ma inny sposób na skontrowanie tej techniki. I nie ma też waszego Uba. Trenował, ale gdzie on może być? Bez kitu. Czy to działa też w kosmosie? Skoro Ub i Juna pojawili się w kosmosie i zauważyli to, co się dzieje i nie byli zamrożeni, to znaczy, że może to nie działa na nich. Nie wiem. Poćwiczmy utrzymywanie się zawsze w bomblu ochronnym. Tak, unikajmy wypadków. Psst, psst. Pan próbuje zwrócić uwagę Piccolo. Odejdziemy na chwilę. Pan ma pewien problem. O, to są te miesiące już, tak? Jeju, w takim momencie? Ach, jak wygodnie mieć 2 Piccolo. Zawsze można się wysikać. It's so peak. Na jakiej planecie jesteśmy? To nie planeta, to kawałek kontynentu. Widzisz tam ten punkcik? To inny kawałek gruntu. Tam jest kolejna wysepka, która wydaje się wywrócona. Całej tej materii nie było w świecie turnieju. Te struktury przybyły nagle i zniszczyły wszystko po drodze. Ale skąd one się wzięły? Kto sprawia, że od tak pojawiają się takie kawałki terenu? O, jest i on! Główny sprawca i prowoder Ksi! To okruchy. Okruchy planet, miejsc i wymiarów, których nie strawiłem dobrze. Nie strawiłem? Czy oni są w brzuchu Ksiego? Wszystko to było w moim żołądku. Było tego całe mnóstwo, dosłownie. Wszystko się wydarzyło szybko po moim życzeniu. O, zaraz się zacznie... Nie mogę z tego Colda, nie? Cold w finałowej formie to jest Nightmare Fuel, jak to mówią. Paliwo do koszmarów. Może dostaniemy tutaj jakieś wyjaśnienie? Tak! Gast je zrozumiał, więc rzucił się na mnie szybciej niż się spodziewałem. A co gorsza, Vegito zrozumiał z reakcji Gasta, że zachowałem się źle. Przybył jeszcze szybciej. Vegito SSJ3 uderzył mnie z taką mocą, że mój żołądek eksplodował. Wow! Co tu Vegito odwalił? Po prostu go uderzył tak mocno, że aż mu kosmiczny bąk wyleciał z jego pleców. I te resztki zostały wszędzie wyrzucone. Smocze kule zostały w tym chaosie rozrzucone. Jak tylko je odnajdziemy, smok powróci i spełni życzenie. Będziemy mogli wtedy udać się do wszystkich wszechświatów i mieć wszystko, czego zechcemy. A, Ksiksi tutaj to tłumaczy swoim podwładnym. A czego nam brakuje, by podróżować? Nie mamy statków Varga? Wszystko zniszczone. Mistrzu, skończyłem. Obiecuję, że zadziała, mówi jakiś Evil Varga. Znowu ten błąd? Błąd. Konieczna reinstalacja modułu. A, statek jest zaspawany na ślinę, okej. Użyjmy życzenia do smoka, żeby to naprawić. Poran. Co? Poran? Mój smok? Nie jest już dostępny. Straciłem większość moich kul w wybuchu. W dodatku mój smok ma bardzo ograniczoną moc. Nie tylko został stworzony przez o wiele słabszego nameczanina, ale przede wszystkim nie pochodzi ze świata pierwszego. Tylko byty ze świata pierwszego mają moc podróżowania, dlatego czekaliśmy na smoka zwycięzcy, żeby wypowiedzieć nasze życzenie. Wyjaśniam dla czytelników. O, dzięki, Jace. Ja pierdzielę, czyli tak naprawdę Vegito uratował tutaj multiversum. Tym jednym ciosem, bo życzenie by zostało spełnione. I teraz muszą znaleźć smocze kule. Ale chwila, moment, czy oni w takim razie jak znajdą smocze kule, to czy jest sens je dawać razem koło siebie, skoro wtedy pojawi się smok i od razu spełni życzenie Ksiego? To lepiej zniszczyć te smocze kule, nie? Będą się o nie bić. Tylko że te smocze kule też się rozproszyły. Tak, musimy wyruszyć na poszukiwania. Musimy wyruszyć na poszukiwania. Mówi też Piccolo! Będą poszukiwać kul! Po innych uczestników? Po smocze kule, które zostały ostatnio użyte. Ksiki wypowiedział po nameczańsku następujące życzenie! Chce móc podróżować między wszystkimi światami. Nie próbował tego z poprzednim porungą. Poprosił tego ze świata pierwszego od organizatorów.
Ksiksi będzie chciał odnaleźć te smocze kule, żeby otrzymać swoje życzenie. Musimy mu przeszkodzić. A jeśli zbierzemy te smocze kule przed nim, możemy nawet poprosić tego porungę, żeby nas zabrał do domu. Czemu? Żeby uciekać? Zabijemy Ksiksi, mówi Vegeta. Cały czas sprawdzam, czy jest ten odnośnik do mini-komiksu. Oczywiście, ale tylko jeśli go spotkamy. Jeśli każdy wróci do siebie, to rozwiąże to wszystkie problemy. Zresztą to tego chcieli organizatorzy. To tchórzliwy plan. Czego się boisz? Że moja córka nigdy nie powróci z martwych. Sądzę, że nie znasz takich odczuć. Ło. Vegeta się wścieka, ale nagle przy jego szyi pojawia się ostrze bry. Son bry. Rusz choć mięśniem, to cię zabije. Zabierz rękę, albo cię zabije, mówi Vegeta. Uspokajamy się i obniżamy poziomy, mówi Gohan. Nie. O! Jak on to zrobił? Czułkiem to zrobił swoim? O, patrzcie, jest w końcu link do minikomiksu. Alternatywny sequel tej strony. Okej, czyli się pewnie pozabijają. Ta historia dzieje się między dwoma ostatnimi kadrami strony 2590. Piccolo jest zamrożony i nikt... On normalnie ma przeskok w czasie hita, tylko że to nie jest hit. Przenosi Vegetę. Kretyn. Wow. Nie, no naprawdę wykrakałem z tym stanikiem, którego wcześniej szukał Vegeta. No niech będzie. Przestawił ich tutaj. Co? Zmniejszyłem bąbel ochronny i zwyczajnie was przestawiłem. Widel. Dzieci Vegety też zginęły. Przepraszam. Jeśli znowu będzie groził Widel, zgniotę go. Bra, Vegeta jej nie tknie. Ponieważ otaczają go dwaj Gohanowie i wie, co mu się stanie, jeśli tylko spróbuje. Ostatnie ostrzeżenie. Obniżamy poziomy. Nie rozkazujesz mi, Piccolo. A co jeśli nie chcę? Wtedy umrzecie. Tylko moja wola trzyma was przy życiu. Pamiętajcie o tym i zachowujcie się. Piccolo bierze sprawy w swoje nameczańskie ręce, a tak naprawdę swoje nameczańskie wibrujące antenki. To mi się podoba. Przepraszam. Przepraszam. W każdym razie nie możemy po prostu wrócić do domu. Musimy ożywić ofiary. Część widzów pewnie też zginęła. Musimy dotrzymać danego słowa światowi XIX. Musimy być pewni, że Ksiksi i jego poplecznicy, Goku nie zna takich słów, nie oszukujmy się, nie będą mogli już zaszkodzić. Tak, i zacznijmy od odparaliżowania reszty. Wszystko widziałam, wujaszku. O, Piccolo wraca z pan, która sikała w krzakach. Nie ma krzaków. Krzaki z kolców. Wszystko widziałam, wujaszku. Śmiesznie było, jak ten drugi Piccolo cię przestawił. Tylko nikomu o tym nie mów, dziękuję. Chodźcie, znajdziemy innych nameczan. O! Jejku, Vegeta się rozczulił, bo chociaż pan chyba sikała z innym Piccolo. No tak, ona była w innej bańce, no nie? A tutaj chciałem kliknąć na najbliższe plany. A, tu są najbliższe plany. Najbliższe plany wyglądają tak. Pozostawiamy naszych przyjaciół szukających nameczan. Jak zwykle ostatnio kolejność rozdziałów to normalny, specjal, flashback i tak w kółko. Okej. W piątek i niedzielę będzie minikomiks, potem specjal o Gaście, potem Legenda Ksiksi, część pierwsza jako flashback. Wow, Legenda Ksiksi, dowiemy się może więcej na jego temat. Super, super. Cieszę się, że Multiverse dalej trwa, no bo oczywiście były z mojej strony i pewnie nie tylko z mojej strony jakieś obawy, co to będzie, jak się skończy turniej, nie? Przecież ten turniej trwa od ponad 15 lat w naszym świecie, więc turniej się zakończył, ale wygląda na to, że historia się zazębia i teraz najciekawsze jest to, że nie wiemy, co będzie dalej, bo tak jak się domyślaliśmy w turnieju, że będzie dalsza część, wiadomo, że były jakieś plot twisty dotyczące się Sonbry, Majin Sonbry i tak dalej, no ale mieliśmy tutaj nadal pewien układ, którego się trzymaliśmy. Ćwierćfinały, półfinały, finał. A tutaj nie wiadomo, co będzie dalej, więc mamy nową sagę w Dragon Ball Multiverse. Cieszy mnie to bardzo, bo jest ona ściśle powiązana z sagą poprzednią, no i jestem ciekaw tego, kim tak naprawdę jest Ksiksi. Tego dowiemy się niedługo, a póki co, dzięki wam za oglądanie, odsyłam was też na stronę Multiverse, jeśli chcecie śledzić to na własną rękę. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.